Cześć! Ostatnio dostałam kilka wiadomości prywatnych w stylu: hej, czy warto za to ranczo wydać 250 zł? Tutaj trzeba oddzielić dwie kwestie. Jeśli Ci się podoba, to jest warta tyle, ile za nią możesz dać. Ale też dobrze jest nauczyć się rozróżniać ryby wysokiej jakości, żeby nie dać się oszukać. I dziś o tym będzie. Akurat pytania były głównie o ranczu. Nigdy nie ukrywałam, że mam bzika na punkcie tej rasy, więc bardzo się cieszę na ten odcinek. Zacząć trzeba od tego, że ranczu już od setek lat jest głęboko zakorzenione w kulturze chińskiej i japońskiej. Natomiast do Europy najczęściej trafiają ranczu z Tajlandii. Tajskie farmy słyną z tego, że są dobrymi groomerami, czyli albo resellerami też. To znaczy, że biorą bardzo malutkie rybki, oczywiście swoje też rozmnażają, ale zdarza się, że biorą bardzo malutkie rybki właśnie na przykład z Chin, z Japonii i tam je grumują, czyli tuczą, pasą i wpływają oczywiście na ich kształt ciała i to, jak będą się dalej rozwijać. I właśnie ranczu z Tajlandii najczęściej trafiają do Europy. Jeśli kogoś interesuje ryba na przykład stricte z Chin czy Japonii, to o wiele trudniej jest ją sobie kupić i zamówić, żeby przyleciała, bo wymaga to dodatkowych pozwoleń i tak prawdopodobnie będzie musiała zaliczyć Tajlandię na swojej drodze. Jest bardzo wiele podras czy typów ranczu i każdy z tych ranczu ma inną budowę, więc tak właściwie obowiązuje go inny wzorzec. W internecie można oczywiście spotkać wzory ogólne, ale mam wrażenie, że one tyczą głównie ryb, które należy podziwiać z boku. Ja zastosuję jeden z podziałów ranczu. To jest taki bardzo uproszczony, może nie idealny, ale myślę, że na potrzeby tego filmiku będzie ok. Czyli tak. Mamy tutaj podział na trzy takie kategorie. Po pierwsze kategoria widziane z boku i to są głównie rasy japońskie. Numer 2 rasy widziane z boku, znaczy podziwiane z boku, to są rasy chińskie i tajskie. Oraz numer 3 Edo Nishiki, to jest rasa, która ewoluowała z ras podziwianych od góry, ale została troszkę przerobiona tak, żeby była też przyjemna dla oka od boku i zazwyczaj występuje w kolorze Calico lub Kirin. Numer 1. Ranczu do podziwiania z góry. Ranczu do podziwiania z góry to Kyōkai-kei, Uno-kei i także wymierająca lub też niezbyt popularna Osaka ranczu. Ranczu te różnią się budową, tempem wzrostu, ale możemy parę cech uśrednić. Wyróżnia je taki prostokątny, czasem taki toporny, nawet kwadratowy kształt ciała, patrząc na nie oczywiście od góry. Ogon tych ryb powinien odchodzić od ciała pod kątem 180 stopni. Japońskie ranczu w tej kategorii zwykle występują tylko w kolorach czerwonych lub białym lub też kombinacjach. Tych ranczu zwykle nie ogląda się z boku, ale jeśli ktoś ma możliwość, to zobaczy brak dbałości o piękną linię grzbietu. Często ich grzbiet nie jest wypukły, a wręcz całkowicie płaski. Co ciekawe też jest, u tych ryb nie jest zbytnio ważne, czy mają nawet sparowane płetwy odbytowe. Po prostu sposób ich oglądania nie wpływa na to, co widzimy od spodu. I dla ciekawostki powiem, że jeśli na wystawie nie dyskwalifikują, czy nawet nie odbierają punktów za niesparowane płetwy odbytowe, ale jeśli mamy dwa ranczu, które są w bardzo podobnej punktacji, to jednak ten, który ma sparowane płetwy, wygra. Ogólnie ryby te mają się wydawać takie dobrze zbudowane, symetryczne, mocne i zwinne. I tutaj też jest taka japoński sposób myślenia, że ranczu powinny przypominać wojowników sumo, czyli właśnie powinny być takie dziarskie, dobrze zbudowane i energiczne. Oczywiście oprócz wyglądu bardzo ważne jest to, jak pływają, no i tutaj w pływaniu oczywiście powinny utrzymywać idealny balans. Niestety nie są to ryby, które często ogląda się w Europie, więc możemy przejść dalej do ras bardziej popularnych. Numer 2. Ranczu do podziwiania z boku, czyli właśnie w warunkach akwariowych. W tej kategorii znajdują się piękne i okrągłe ranczu chińskie oraz trochę bardziej spłaszczone ranczu tajskie. Oczywiście, jak już Wam wcześniej mówiłam w filmach, każdy hodowca czy każda farma ma swój sposób grumowania ryb i nawet w samych Chinach nie znajdziemy dwóch takich samych farm, które robią to tak samo, więc też ich efekty pracy są inne i każdy region, nawet w Chinach, ma zupełnie inny kształt ranczu, może nie zupełnie inny, ale da się poznać bardzo wprawne oko, wychwycić z którego regionu jakie ranczu pochodzi. Tak samo jest z ranczu tajskimi. Niestety obeje te rasy wchodzą do tej samej kategorii na wystawach, czyli
czyli do ranczu oglądanych z boku, więc będę troszkę uśredniać te ich wymagania, ale też opowiem Wam, jakie są różnice między nimi. Ranczu chińskie mają okrągłe grzbiety. Ten punkt kulminacyjny grzbietu przypada mniej więcej w połowie ciała, tak dokładnie nad tymi płetwami. Kształtem przypominają trochę piłkę albo jajo. Do tego wszystkiego brzuch też jest zaokrąglony. I faktycznie nawet jeśli ranczu tajskiego oglądamy z góry, to widzimy, że on jest cały taki, no właśnie taką piłeczką, bo też nawet od góry nie jest raczej szczupły, tylko taki dobrze zbudowany i zaokrąglony. Kaptur powinien być dość masywny, korpus szeroki, a ogon powinien mieć taki charakterystyczny trójkątny kształt. Zobaczcie na zdjęcie. Z kolei tajskie ranczu również powinny mieć gładko zaokrąglony grzbiet, ale ten punkt kulminacyjny przypada za płetwami brzusznymi, raczej bliżej ogona. Mają też zwyczajowo bardziej płaskie brzuchy i też widziane od góry są raczej szczuplejsze od ranczu chińskich. Jeśli chodzi o ryby wystawowe, to w obu kategoriach zwraca się uwagę na długość ogona. Nigdy ogon nie może wystawać ponad tą linię punktu kulminacyjnego na grzbiecie. To prowadzi do dyskwalifikacji. Ogólnie taka uwaga, jak wyglądają w ogóle ocenianie na wystawach. Każda ryba przychodzi na wystawę i dostaje tak jakby pulę 100 punktów. I teraz każda rzecz, która jest, nie wiem, załóżmy, że pływając przechyla się na jedną stronę, no to ma minus 5 punktów. Za każdy deficyt odbiera się jakieś punkty, chyba że jakiś deficyt wskazuje już na całkowitą dyskwalifikację. Wtedy to na przykład mogą być właśnie taki za długi ogon, oczy teleskopowe, coś takiego. Jak już jesteśmy przy ogonach, to ważny jest jego kąt, w jakim odstaje od ciała i powinien tworzyć kąt 45 stopni. Jeśli by przeprowadzić taką linię przez rybę, mając na względzie ten punkt, w którym ogon łączy się z ciałem, to oczy powinny się znajdować pod tą linią, czyli w tej dolnej partii ciała. Kaptur powinien być wyraźny, masywny i oczywiście schodzić również na policzki. Głowa powinna zajmować 1/3 długości ryby, no i oczywiście płetwy powinny być ubarwione. Tutaj macie parę przykładów, jak ryba nie powinna wyglądać. Za długi ogon, płaski grzbiet, zły kąt ogona, nieregularny wzór łusek. To akurat jest trochę kontrowersyjne, bo kolekcjonerom zależy na tym, zwłaszcza, że są te różne wzory, na przykład batik, czy też te smocze łuski, natomiast póki co na wystawach one nie są zbyt mile widziane. Kategoria numer 3. Edo Nishiki. Edo Nishiki są ciekawą kombinacją, takim mostem pomiędzy klasycznymi japońskimi ranczu, które oczywiście, jak już wiecie, były do podziwiania z góry w oczkach wodnych, a tymi, które podziwia się z boku w akwariach. Oglądając tabele wystawowe i przeglądając, za co odbiera się najwięcej punktów, jest to aż 20 punktów można stracić za kolor, jeśli nie jest to ryba, która jest kaliko albo kirin. Kirin to oczywiście taka ryba, każda łuska ma wewnątrz inny kolor, a zewnątrz inny kolor. Za brak tej cechy, czyli właśnie za brak, nawet nie chodziło o kolor kaliko, tylko o niebieską bazę, za brak niebieskiej bazy lub kolor kirin mogą jej odciąć aż 20 punktów na 100. Równie ważne jest to, żeby kolor biały nie dominował, a przynajmniej nie może przekraczać 50%. Edo Nishiki zostały rozwinięte w latach 50. ubiegłego wieku, a ich ojcem jest Yoshigoro Akiyama. Obecnie wiele ciekawych Edo Nishiki można zobaczyć na Instagramie. Konto nazywa się Kahala Goldfish. W ogóle tak prowadziłam badania etymologiczne i nishiki to znaczy albo karp ozdobny, ale to chodzi o to, że to jest karp kolorowy, albo też inne znaczenie to brokat, albo 5 kolorów. Jak wiemy też z chińskiego kaliko to jest 5 kwiatów, więc tutaj właśnie wszystkie skupiają się na tym, że jest to ryba kolorowa. Zobaczcie teraz na przykład. Jak widzicie, ta ryba ma piękny kolor kirin, który schodzi też na płetwy. I plusem tutaj jest czerwona głowa. Wprawdzie to Chińczycy zwracają większą uwagę na to, żeby głowa była czerwona, bo symbolizuje to szczęście, ale wydaje mi się, że w japońskiej kulturze też to funkcjonuje. Jak widzicie, nie ma też bardzo smukłej linii grzbietu, bo występują na niej załamania. Jak widzicie, to był tylko skrót o podrasach ranczu, bo tak naprawdę nawet tajskie ranczu występują w kilku odmianach.
Tutaj taka uwaga, że istnieje oddzielna rasa, która nazywa się czarny tajski ranczu, Black Tail Ranchu, i on charakteryzuje się tym, że występuje tylko w jednym kolorze, jest to kolor czarny, który nazywa się Jet Black. On nie może wchodzić w jakieś pomarańcze, złota i tak dalej, musi być taki czarny, solidny, kruczoczarny. Ale też jedna uwaga, te ryby genetycznie są tak produkowane, że niestety bardzo mało widzą i nawet na wystawach te ryby są dopuszczane z tą wadą. Nawet jak zobaczycie na zdjęcie mojej salmiaki, ona też ma takie charakterystyczne oczy, właściwie widać tylko pół oka. Też warto powiedzieć, że te czarne tajskie ranczu są zazwyczaj bardzo tanie. Warto też dodać, że jest kilka innych wariantów ranczu ciekawych. Jest to na przykład ranczu z płetwą grzbietową, sharkczu oraz różne hybrydy. Oczywiście zdarza się tak, że te ranczu są między sobą bardzo podobne i te granice wyglądowe też się zacierają. Nie znam zbyt wielu osób, które jeżdżą ze swoimi rybami ranczu na wystawy, więc jeśli nie mamy takiego celu, to też warto zwrócić uwagę na to, żeby rybka nam się przede wszystkim podobała, była zdrowa i miała dobry balans, kiedy pływa. Mam nadzieję, że filmik Wam rozjaśnił w podjęciu decyzji, czy warto brać tego ranczu za 250 zł. A to w ogóle jeszcze Wam powiem, że teraz obecnie jest straszny boom na rynku i najdroższe ranczu to są w tej chwili te milk cow, czyli krowy, ale te prawdziwe, bo podróbek oczywiście chińskich i tajskich jest bardzo dużo. Te prawdziwe oczywiście mają śnieżno-białą bazę i dosyć duże czarne kropki. Najdroższa póki co sprzedaje się za $7000. Ich ceny trochę schodzą, no bo ich jest coraz więcej, ale i tak są mega drogie. Czym ja się kieruję przy wyborze swojego ranczu? Przede wszystkim musi mi się podobać. Jak wiecie, zamieniłam Fantę, która jest o wiele gorszej jakości, jeśli chodzi o wystawy czy te wzorce, na koszt tej pięknej, cudownej buzi, bo po prostu to ja ją będę oglądać, nie chodzę ze swoimi rybami na żadne wystawy. I zawsze przed zakupem proszę o filmik i to nie filmik 10 sekund, tylko przynajmniej minutę, żeby mogła zobaczyć, jak ta ryba pływa, jaki ma balans, bo to na pewno dużo wyjaśnia, co z tego, że ryba jest piękna, ma ładny kształt, cudowny kolor, ale pływa do góry brzuchem. No i też moje zdanie jest takie, że nie zawsze jakość jest najważniejsza. Ważne jest właśnie to, żeby nam się rybka podobała, spełniała nasze jakieś oczekiwania estetyczne, no i żeby była zdrowa. To tyle na dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku.